końcu nam się uda pójść razem do ginekologa. Korki były. Przed nami trzecia wizyta. Trzecia wizyta pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, gdzie wykonujemy bardzo ważne badanie ultrasonograficzne i badanie biochemiczne, które ma na celu określenie ryzyka najczęściej występujących zaburzeń genetycznych, tak zwanych aberracji chromosomowych, których ryzyko możemy określić właśnie na podstawie badania USG pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży i tak zwanego badania biochemicznego, tak zwanego testu podwójnego, który obejmuje ciążowe białko typu A i wolną podjednostkę beta-HCG. Te dwa badania, czyli badanie ultrasonograficzne i badanie biochemiczne, pomaga nam i określa nam, jakie jest ryzyko, że to dziecko, które ta pacjentka nosi, będzie miało jakieś zaburzenie genetyczne bądź też nie. Możemy również na tej wizycie, wykonując szereg innych badań jeszcze, określić też ryzyko wystąpienia pewnych powikłań w ciąży, które wystąpią dopiero później. Więc w danym momencie ta pacjentka może być zdrowa, ale na podstawie tychże badań możemy określić ryzyko, czy będzie miała cukrzycę w ciąży, czy będzie miała tak zwany stan przedrzucawkowy, czy będzie miała jeszcze wiele innych powikłań, które mogą być właśnie w tym okresie ciąży na tej wizycie określone. Pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży często się zdarza, iż pacjentki przychodząc właśnie na to badanie ultrasonograficzne, często przychodzą również z ojcem tego dziecka, zadają takie pytanie: doktorze, jaka jest płeć tego dziecka? No więc mogę odpowiedzieć tak, iż wykonując badanie USG pomiędzy 11 a 14 tygodniu ciąży, w pewnych sytuacjach, przy tak zwanych w cudzysłowie dobrych warunkach badania, czyli dziecko się ładnie ułoży, pacjentka jest w miarę szczupła, mamy dobry sprzęt ultrasonograficzny, mamy umiejętności pewne do wykonywania tych badań, możemy z dość dużą dozą prawdopodobieństwa określić, jaka będzie płeć tego dziecka. Możemy to zrobić, aczkolwiek badanie jest obarczone pewnym błędem. Ja tak zawsze mówię, iż jak pacjentka mnie pyta, jaka jest płeć dziecka, to mówię na przykład chłopiec 60 do 40, co oznacza, iż prawdopodobnie będzie chłopiec, ale tak już mówiąc żartobliwie, mówię, ale pokoju na niebiesko jeszcze nie malujcie. Jeszcze poczekajcie do kolejnej wizyty, do 16 tygodnia ciąży, gdzie ta ocena płci jest już dużo bardziej pewna, pewniejsza i dużo bardziej wiarygodna. Możemy wykonać jeszcze jedno badanie, bardzo dokładne. Są czasami wskazania do wykonania takiego badania, które się nazywa wolnym DNA płodowym. Są wskazania medyczne do tego badania. Jest to badanie z krwi. Pobiera się krew i to badanie praktycznie ze 100% pewnością określa, czy dziecko będzie miało jakieś zaburzenie genetyczne, czy będzie miało tak zwany zespół Downa na przykład, bądź jeszcze kilka innych nieprawidłowości z tej grupy chorób. I przy okazji jakby na 100% można powiedzieć, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. Ale jest to badanie dodatkowe, do którego wskazania określamy na podstawie tego właśnie badania USG pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży. Jak dobrze, że w końcu na żywo, nie tak przez telefon ciągle, co nie? O Jezu, w końcu. Mam dość. A ty jak się czujesz? Super, byłam wczoraj na tej trzeciej wizycie. Bardzo dobrze. I znasz już płeć? Nie, jeszcze 4 tygodnie. W 20 będę wiedzieć. A, no tak. Widzisz, jak to się szybko zapomina? Kolejna wizyta, na którą zapraszamy ciężarną, to jest wizyta około 20 tygodnia ciąży, a dokładnie powinienem powiedzieć pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży powinienem pacjentkę zobaczyć u siebie w gabinecie na wizycie, gdyż jest to bardzo dobry moment na wykonanie tak zwanego szczegółowego badania ultrasonograficznego, czyli określenie, czy to dziecko, które się rozwija w łonie tej matki, jest rzeczywiście zdrowe. Tym razem ja jestem pierwszy. Jest siśladek? Co fajnie. 20 tydzień ciąży to jest taki moment, w którym dziecko waży około 450 gramów i jest to takiej wielkości dziecko, gdzie wykonując badanie ultrasonograficzne jestem w stanie powiedzieć, czy to dziecko nie ma jakiejś wady strukturalnej. Czy nie ma wady serca, czy nie ma wady główki, czy nie ma wady nerki, czy są 4 kończyny. Ogółem mówiąc, czy to dziecko rozwija się w sposób prawidłowy, czyli czy tak zwana w cudzysłowie anatomia tego płodu, czyli badanie anatomiczne płodu w 20 tygodniu ciąży pozwala na wykluczenie wad strukturalnych. Na tym badaniu pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży obowiązkowo badamy jeszcze tak zwaną długość szyjki macicy. To też jest badanie ultrasonograficzne wykonywane sondą dopochwową. Jest ono równie istotne jak badanie płodu. I są to badania obowiązkowe, są to badania, których konieczność wykonania jest wpisana w rekomendacje sekcji ultrasonografii i zalecenia ministerialne, więc musi być ona przeprowadzona w sposób bardzo szczegółowy i rzetelny. Rodzice dzwonili. I? Chcą nam kupić wózek. A jak to nie my kupujemy? A czemu nie oni? No jak czemu? No wiedzą jaki?
No jakiś ładny. Rzeczywiście dziadkowie, babcie się tutaj uruchamiają, proponują i tak dalej. Natomiast do tej pory było tak i mam zamiar to zachować, że tę przyjemność zostawiamy my sobie, rodzice, jeżeli chodzi o wybór. Przy czym w pierwszym to było jak najlepsze, chociaż tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia, co to znaczy jak najlepsze. No bo co to znaczy jak najlepsze? Jak się nie znasz na tej technologii, to skąd masz wiedzieć, co jest najlepsze? Więc no jakby zasłyszane informacje dotyczące tego, które firmy są the best w danym momencie, czyli tak naprawdę te najbardziej modne, wcale niekoniecznie najlepsze. Natomiast w tej drugiej pytanie było podstawowe. Czy szybko się to składa? Że już nie chodzi o to, jak to wygląda, no bo początkowo w pierwszej ciąży to ja się rozglądałam za tym, żeby to było śliczne, żeby było ładne, żeby mi się podobało, żeby było takie, siakie. I tu się nie mogłam zdecydować pod względem estetycznym. Na rzeczy praktyczne prawie nie patrzyłam. Nie powtarzajcie mojego błędu. Na rynku rzeczywiście jest wiele modeli wózków i warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, wybierając ten konkretny dla naszego maluszka. Aby ustalić, jakiego wózka szukamy i aby wybór był łatwiejszy, warto przeanalizować kilka czynników, takich jak porę roku, w której nasz maluszek pojawi się na świecie, miejsce zamieszkania, czyli otoczenie, w której przede wszystkim będziemy używać wózka, oraz jego funkcjonalność. I wierzcie mi, wiem co mówię, sam jestem świeżo upieczonym tatą i niedawno stałem przed tym wyborem. Jeżeli termin porodu naszego dziecka przypada na jesienno-zimową aurę panującą za oknem, zwróćmy uwagę, aby wózek dysponował obszerną gondolą, która zabezpieczy naszą pociechę przed zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi, ale również zapewni dodatkowe miejsce na śpiworek, kocyk czy inne akcesoria potrzebne na spacerze. Ważną kwestią jest również to, aby budka w gondoli była przedłużana, która będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie, a materiały były hydrofobowe, czyli zabezpieczały przed wilgocią, jak i również posiadały filtr UV. Natomiast na letnie dni zwróćmy uwagę na to, aby gondola posiadała dodatkową wentylację oraz dobrej jakości materacy, który zapobiegnie przepoceniu plecków naszej pociechy. Ważną kwestią odnośnie samej gondoli i podtrzymującą bezpieczeństwo naszej pociechy jest atest i homologacja na przenoszenie dziecka w środku. Gondola musi być wtedy odpowiednio wzmocniona. Wózek. No ma jeździć i się składać. Zmieścić się do samochodu. Ja nie bardzo wiem, czego ja mogę oczekiwać od wózka. Kolejnym ważnym aspektem, o którym wspomniałem na początku, jest niewątpliwie miejsce zamieszkania, czyli otoczenie, w którym przede wszystkim będziemy używać tego wózka. Zwróćmy uwagę na zróżnicowanie terenu, w którym na pewno spiszą się duże koła, jak i dobra amortyzacja. Poprawią one komfort przewożonego dziecka w środku w wózku. Ważną kwestią jest również pojemny kosz. Zapewni on nam miejsce na wszystkie potrzebne rzeczy na spacerze, jak i zakupy. Zwróćmy również uwagę na jego usytuowanie nad podłożem. Odpowiednia wysokość zapewni nam izolację chociażby przed wilgocią. O, tak. Ona w ogóle dźwięki wydaje jak pterodaktyl. Powiedz, jak pterodaktyl wydaje. Tutaj słoneczko, żeby nam nie tego i jedziemy, no. Ale masz fajny wózek. Wiem. Fajną ma brykę. I wbrew temu, co wszyscy twierdzą, dostając apopleksji, widząc ciemne wózki, wcale się nie nagrzewa. Ja szczerze ci powiem, w upały to ja tam głowę chętnie wsadzam, bo tam jest chłodno w środku. No. Częstym problemem jest zbyt niski wózek, przez co narzekamy na ból pleców przy częstym schylaniu się do dziecka. Dlatego zwróćcie uwagę, aby wózek był odpowiednio wysoki. Zwróćcie proszę również uwagę na to, żeby wózek dysponował funkcją regulacji rączki. Podniesie ona na pewno komfort użytku tego wózka na co dzień. Ważne jest również to, aby dysponował akcesoriami takimi jak adaptery do fotelika, folia przeciwdeszczowa, moskitiera, osłonka na nóżki do spacerówki czy uchwyt na kubek. Istotne jest również to, aby składał się do małych rozmiarów. Na pewno docenicie tą funkcję przy pakowaniu go do samochodu czy przechowywaniu po spacerze w mieszkaniu. Jak przyszła druga ciąża, to było tylko jedno pytanie. Czy da się to złożyć jedną ręką i czy ja, jak będę sama, to obsłużę bez pomocy mojego mężczyzny? Obsłużę? Poradzę sobie? Da się złożyć jedną ręką? Jestem zachwycona. A jak wygląda? A, to ma opcję w ogóle, że taki kolor, to już jest wszystko jedno. Więc Tak, bo taki wózek fajny, to- taki solidny. to nie jedno dziecko się nim przejedzie chyba. Właśnie, żeby starczył na długo. Przyznam szczerze, że nigdy nie rozumiałam tego zachwytu nad stanem błogosławionym, tylko żebyście mnie źle nie zrozumieli. Chodzi mi o to, że naprawdę bycie w ciąży to jest bardzo ciężka sprawa.
Dzieją się z ciałem kobiety różne rzeczy, często dla nas samych trudnych do wytłumaczenia i do ogarnięcia. Szczególnie kiedy mamy jeszcze do ogarnięcia cały nasz wszechświat. Myślę, że to było dla mnie niesamowite, jeżeli chodzi o tą drugą ciążę, że byłam pod rząd w obydwu ciążach. Miałam 2 dziewczynki, które nosiłam pod sercem i rzeczywiście mogę powiedzieć to, że w każdej z nich czułam się zupełnie inaczej. Chociażby dlatego, że jedno dziecko rodziłam w sierpniu, a drugie już w styczniu. Niemniej jednak też moje samopoczucie było zupełnie inne i też moje ciało zupełnie też inaczej się zachowywało. Przy pierwszej ciąży byłam bardzo taka opuchnięta, napęczniała, przy Basie też już zupełnie inaczej. Pewnie też chodziło o porę roku, aczkolwiek jeżeli chodzi o już 3. ciążę, to była taka ciąża, przy której w ogóle chyba też czułam się najlepiej albo też może nie miałam za bardzo czasu być w ciąży, bo dużo pracowałam, dużo u mnie też w domu się działo, 2 małych dzieci i ten taki okres ciążowy minął mi dosłownie od tak. Ja mam wrażenie, że takie głosy słyszałam od znajomych mojego mężczyzny, no że ja byłam na chmurce. Ja się tak czułam przez cały czas. Mnie nic nie było w stanie wyprowadzić z równowagi. Ja byłam chodzącym szczęściem. Ja miałam banana na ustach przez 9 miesięcy, po prostu non-stop. Z takim rozrzewnieniem wspominam moją pierwszą ciążę, kiedy rzeczywiście miałam czas dla siebie. I ja byłam tak w ciąży, jak już nigdy nie byłam. Mogłam polegiwać. Zawsze to był najlepszy moment, kiedy ja mówię, o, przepraszam bardzo, ja muszę teraz poleżeć, bo ja jestem w ciąży. Po czym już nigdy oczywiście nie było takiej wymówki. Nigdy tak się nie wydarzyło. Mówię tutaj o 2 kolejnych ciążach. W każdym razie rzeczywiście ta pierwsza ciąża była pod tym względem wyjątkowa i to ja byłam najważniejsza. No kurde, najlepsze 9 miesięcy mojego życia ta pierwsza ciąża. A druga już nie była taka różowa. I zacytuję moją panią doktor. Ale ty rodziłaś 7 lat temu. Więc teraz jestem po prostu stara i może to dlatego już nie jest tak różowo. Za drugim razem i za trzecim już się tak nie wydarzyło, bo zawsze najważniejsze były dzieci. I już wszystko się kręciło wokół nich. Kurde, każda ciąża jest inna. Jest, to jest fakt. I ja tak mogę to potwierdzić w tej chwili, że to są 2 tak różne doświadczenia i to też nie chcę teraz, moja dziewczyna kiedyś to może zobaczyć i to nie jest tak, że ja to gehennę teraz przeżywam i to jest koszmar i nigdy więcej, no nie. Aż tak to nie. Natomiast to są skrajnie różne doświadczenia. Ja mam wątpliwość polegającą na tym, że no z jednej strony poprzednia ciąża 7 lat temu, czyli wiek. Jakby tego nie podważamy, tak, że im później, tym pewnie trudniej, no. Ale z drugiej strony, czy to jest mit, czy to jest prawda, że też bardzo duży wpływ na to, jak czujemy się w tym okresie ciąży, ma płeć dziecka, które nosimy pod serduchem, bo u mnie się to różni. I tak się zastanawiam, na ile te różnice, które odczuwam, są właśnie tym spowodowane. Jest taki mit o tym, tak, że związany z tym, że kiedy kobieta jest w ciąży i ma urodzić dziewczynkę, to że dziewczynka jej odbiera urodę, że się gorzej czuje, że wychodzą pryszcze, przetłuszczają się włosy i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest żadna taka prawidłowość, że tak musi być, tak? My się też różnimy swoimi naturalnymi profilami hormonalnymi i tym, jak to się ułoży w ciąży. Czasami ciąża z 2 dziewczynkami może być zupełnie innym doświadczeniem. To jest, myślę, bardziej takie właśnie medyczne pytanie, ale gdybym miała z mojego doświadczenia z pracy, obserwacji miała kobiet czy rozmów z nimi odpowiedzieć na nie, to myślę, że każdorazowo, kiedy właśnie czujemy się źle, kiedy mamy takie porównanie między 2 ciążami, kiedy już jesteśmy bogaci o to doświadczenie, tak, że w jednej ciąży się czułam dobrze, w drugiej jestem ciągle zmęczona, nie wiem, ciągle mnie mdli, nie mam energii, żeby jednak poszukać przyczyny, bo to nie muszą być takie rzeczy, że to tak musi być, bo jest dziewczynka, bo chłopiec się rozwija. Te różnice bywają tak skrajne, że jakby szok tym wywołany, w moim przypadku przynajmniej teraz przy tej drugiej ciąży, był chyba
bardziej trudny do przełknięcia dla mnie niż ewentualne jakiekolwiek hormonalne jazdy, bo tu już było, mam wrażenie, troszeczkę spokojniej, troszeczkę. Chociaż o to trzeba było mojego męża zapytać, bo tylko on jest naprawdę, ja to wszystko widzę przez filtr pewnego rodzaju. Bardzo się cieszę, że mogłam się z Wami podzielić moim macierzyństwem i moimi doświadczeniami, ale pamiętajcie, że to są tylko absolutnie moje odczucia, bardzo subiektywne. A jeżeli chcielibyście usłyszeć czegoś bardziej obiektywnego, to myślę, że przede wszystkim warto posłuchać ekspertów, bo to oni naświetlą sprawę pod takim szerszym kątem i będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć, co jest ważnego. To są moje absolutnie doświadczenia i tak, żebyście wiedzieli, że nie jesteście w tym sami. Powodzenia i trzymam za Was kciuki. I to tyle w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne, a więcej szczegółów na kindercraft.pl/serial. Kindercraft. Easy with kids.